Siemanko, siemanko, z tej strony Purpurowy, witam Was na podcaście numer 15, a naszym gościem już drugi raz Darolew. Darolew, już nie Dragon Lee, ale znowu w Anglii. Siemanko Darek, co Ciebie sprowadza tutaj w Wielkiej Brytanii dzisiaj, powiedz? Wiesz co mnie sprowadza? No, ja to sobie zawsze tutaj przyjeżdżam, rozumiesz, odpocząć po walce, wiesz, tam jakieś swoje sprawy załatwić. A wracając do twojego, jak już tutaj umówiłeś mnie, no chodzi o tego Dragona, to powiem ci, że ten Dragon został, z tym, że ja się tak nie afiszuję tym Dragonem, po prostu jest w sile lwa, także spokojnie. Gdzieś tam ostatnio wyszedłem sobie w szlafroku tego Dragona, może nie każdy zwrócił uwagę, ale powoli będę to tak wprowadzać, natomiast tak spokojnie, step by step, także Dragon jest oczywiście ze mną, ale lew, wiadomo, najważniejszy. Spoko, my tak dzisiaj korzystamy właśnie z takiego pojedynczego mikrofonu. Fajne, że mikrofony kupiliśmy, ale niestety nie parują się z naszym telefonem, także dzisiaj porozmawiamy sobie, tak sobie popodajemy. I też troszeczkę zawaliłem sprawę, ale to już żeśmy wyjaśnili, ale jak chcecie Najważniejsze, żeśmy się spotkali. Dokładnie, ale jak już byście chcieli się dowiedzieć, dlaczego zawaliłem sprawę, no to materiał jest dla wspierających i tam będziecie mogli to sobie zobaczyć. Ja tam nawet w trasie wytłumaczyłem to wszystko. No i co? Dareczku, dzisiaj, bo ponieważ już nie będziemy robić tego takiego, wiesz, purpurowego kontentu, czyli gdzie mieszkasz, jeśli chodzi o Wielką Brytanię i w ogóle, bo wiem, że wyjechałeś do Polski i już nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii, przyjeżdżasz tu od czasu do czasu, ale też bardzo miło mi Ciebie gościć, ponieważ możemy też porozmawiać na temat tej imprezy Purple Gates of Heaven. Może jeszcze z małą nadzieją liczę, że przyjedziesz na te zawody i zaraz o tym porozmawiamy. No, także ja dzisiaj Ciebie po prostu tak ogólnie popytam. Wiesz, dużo się dzieje na świecie, nie? Wiesz co ja ostatnio zdążyłem zauważyć? Bo teraz jest ten okres, gdzie niby niedźwiedzie się wybudzają po zimie, nie? I teraz tak, ja zawsze byłem zdania takiego, że w Polsce nie ma niedźwiedzi, nie? No i tam gdzieś te niedźwiedzie żyły, wiesz, na dziko w Bieszczadach, ale było ich mało, nie? I one tam sobie powolutku się rozmnażały. I teraz aktualnie jest wielki problem, jeśli chodzi o niedźwiedzie w Polsce. Około godziny 15:30 mężczyzna wyszedł do lasu. Był już na leśnej ścieżce około 300 metrów od swojego domu, kiedy w pewnym momencie z bukowego młodnika wyszedł niedźwiedź. Drapieżnik przewrócił mężczyznę na ziemię i ugryzł go w przedramię. No i co ty chciałbyś powiedzieć na ten temat? Wiesz co, na ten temat może nie za bardzo, bo akurat ostatnimi czasy nie miałem czasu śledzić tego wszystkiego, co się dzieje w mediach. Natomiast coś tam widziałem, że gdzieś te niedźwiedzie się tam pojawiły, gdzieś chyba w Tatrzejskiej chyba, Też, no tam w parku tym tatrzejskim, tak? Coś takiego. No tak, i wiesz, i nawet teraz już media głównego nurtu też mówią o tym, że jest problem, bo wiesz, rodzice boją się o swoje dzieci, bo nawet widziałem, jest takie popularne przedszkole, które oddziela rzeka od lasu, a te niedźwiedzie przez tą rzekę przypierdzielają, wiesz, i kręcą się koło przedszkola między innymi, nie? No i tam była taka sytuacja, że te dzieci wychodzą często na spacer, a następnego dnia ktoś widział te niedźwiedzie w tym miejscu, gdzie te dzieci były na spacerze, nie? To wyobraź sobie, jaka mogłaby stać się tragedia. A skąd ja się o tym dowiedziałem? Jakiś cały miesiąc temu była taka sytuacja, że pani zboczyła z trasy turystycznej, nie? I niedźwiedź ją złapał i rozszarpał, nie? I mąż później znalazł żonę, wiesz, już w takim stanie. No i to pierwsze, co mi się obiło uszy, i później się to zaczęło nawielać i więcej. No i teraz jest problem z niedźwiedziami. Wiesz, ja na przykład, według mnie to rząd polski powinien zadziałać szybko i między innymi wprowadzić takie kity antyniedźwiedziowe, jak w Ameryce. W Ameryce na przykład masz
w Stanach Zjednoczonych masz, wiesz, w każdym supermarkecie praktycznie możesz kupić taki antyniedźwiedziowy kit, gdzie masz na przykład jakiś tam dźwięk do odstraszania, masz, wiesz, butlę z gazem, nie? I takie różne rzeczy. I że jak na przykład jesteś gdzieś w lesie i cię niedźwiedź zaatakuje, to zawsze musisz mieć przy sobie te rzeczy. I to jest takie oficjalne. One się wystraszą, tak? I one się wystraszą, wiesz, nawet jak gazem strzelisz po oczach, nie? No to dla niedźwiedzia to on ucieknie, nie? No i wydaje mi się, że oni powinni takie coś wprowadzić w Polsce. Tak, jak najbardziej, tym bardziej, że no musimy chronić nasze dzieci. No wiadomo, no niedźwiedzie to siłą rzeczy są groźne i niebezpieczne, także jak najbardziej uważam, że tak samo rząd powinien od razu zareagować, a nie po jakimś czasie, no bo no chyba nie chcemy, nikt nie chce, żeby doszło do jakiejś tragedii, nie? Tak, ja się doskonale zgadzam z tobą i no to także ogólnie no taki problem teraz w Polsce, nie? Że niedźwiedzie, wyobraź sobie do czego doszło, niedźwiedzie problem. No ale dobra, no to niedźwiedzie mamy. Kolejna sprawa. Co myślisz o tym statku? O tym statku i o tej chorobie. Będzie następna światowa? Czy pozamykają nas w domach? Jakie jest twoje zdanie? Wiesz co, o tyle o ile wiem, to chyba nawet w Anglii jakiś chyba Anglik, tak, został... Gdzieś tam wysiadł, nie? On wysiadł i prawdopodobnie jego gdzieś przebadali, bo on się źle poczuł i okazało się, że on ma tego wirusa, nie? Ale chyba się nim zaopiekowali. No, jeżeli to wszystko było sprawnie, jak to się mówi, załatwione, wszystkich tam wzięli, gdzieś tam mają ich w osobnych jakichś tam pomieszczeniach, czy tam jakieś badania na nich tam przeprowadzają, to może do tego nie dojdzie, tylko jest pytanie, czy ktoś się tym nie zaraził już wcześniej, nie? Bo no wiadomo, wirusy są groźne tak samo i jest to bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, nie chce mi się siedzieć znowu 2 lata w domu, czy ile to było. Natomiast no chyba tak źle nie będzie, aczkolwiek no na takie rzeczy trzeba być zawsze. Powinni być wszyscy na takie coś przygotowani, także mamy już, mieliśmy już ten, nie będę mówił co, bo to wiadomo, mogą ci tam kanał zbanować, ale muszą być wszyscy na to przygotowani. No, to się zgadza, to się zgadza. Co powiesz na ten temat, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i udostępnienie dokumentów odnośnie UFO? Słyszałeś o tym? Nie za bardzo, nie za bardzo, nie jestem w temacie, nie jestem w temacie. Dobra, to pominiemy ten temat. Ujawniają, że były robione zdjęcia, wychwycone były jakieś tam, wiesz, różne zdjęcia, jeśli chodzi o istoty nie? A chyba tam w Stanach Zjednoczonych, jak się nie mylę, w tej strefie 1 chyba tam kiedyś coś mówili, że tam jakieś prawdopodobnie jakieś UFO, coś tam mają jakieś, nie? Coś tam słyszałem na ten temat, ale ile w tym prawdy to nie wiem, bo to kiedyś czytałem na temat tego taką książkę, więc z tego to znam, ale czy to prawda, to no ciężko mi się jest wypowiedzieć, także jestem zaskoczony. Tak, właśnie oficjalnie teraz już o tym mówią. No to dobra, no to jeśli chodzi o takie światowe, ogólne informacje, no to możemy to już zamknąć, ale ja teraz wracam do naszego podcastu, który był rok temu, nie? I rozmawialiśmy wtedy, pamiętam o tym, że miałeś kontrakt aktywny z Fame i strasznie tam coś tam strasznie słabo dbali o pracowników wtedy. No i tej walki jakoś tam nie doszło do tego. A teraz już nawet widzę po czapce, chociaż i tak oglądałem twoją walkę ostatnio i chciałem ciebie jeszcze raz pogratulować wygranej. No to co, zmieniłeś pracodawcę? Tak, zmieniłem pracodawcę, bo nie ukrywam, że zależało najbardziej mi na tych walkach, nie? Żeby walczyć, no bo wiadomo, no my sportowcy, freak fighterzy, czy tam półzawodowcy, amatorzy zawsze chcemy walczyć, nieważne gdzie, ważne, żeby była praca, tak? Też musimy żyć, musimy co sobie, wiesz, wsadzić do garka, dlatego naszą siłą jest praca, tak? A bez pracy nie ma kołaczy, jak się to mówi. Tak, bardzo mi zależało, żeby przede wszystkim Federacja Fame zorganizowała mi jakiś pojedynek, no szczerze powiedziawszy, poza tą akcją z Najmanem, no to było tam jeszcze jakieś przymierzanie mnie do jakichś tam walk, natomiast do tego nie doszło to do skutku. No i ja po prostu wyszedłem z tą propozycją, żeby mnie przerzucili do Prime'u, bo wiem, że Prime był moją osobą bardzo zainteresowany. Zresztą nie tylko Prime, bo też inne federacje. No takie bardziej sportowe można powiedzieć, ale też zagraniczne, natomiast no wiadomo,
Jednak Prime to jest taka federacja freakowa, która miałem okazję kiedyś w niej walczyć. Tam zaczyna walczyć, na przykład na ostatniej gali ten Matrix, nie? Czy tam Michał Pasternak, to wiadomo, ale doszli jeszcze tacy zawodnicy jak ten Muradow chyba. Tak, tak. No dużo sportowców, także tam poziom się dużo zwiększył, a nie ma co się oszukiwać, że wiesz, no ja tam nie jestem jakimś, że tak powiem, zawodnikiem z stopu, ale nie trenuję zawodowo, także mi nie zależy na takich walkach sportowych i też trochę Federacja Fame odeszła trochę od takiego stricte sportowego kontentu, bardziej tam jest taka hybryda bardziej, ale głównie to się tam opiera bardziej na tych walkach sportowych, albo jakieś turnieje robią takie bardziej sportowe. Nie za bardzo mi się to, że tak powiem, podobało. Wolę walczyć w Prime, gdzie no jest dużo tych zawodników takich stricte freakowych, którzy powiedzmy nie mają jakichś za dużych umiejętności, ale już coś liznęli tych walk, tak? Tego experience, jak się to mówi. No ostatnia może walka to nie była jakaś z jakimś dobrym zawodnikiem, bo to był młody chłopak, tam no, gdzieś tam miał te walki zawodowe, ale to też te walki tam nie za bardzo mu poszły, natomiast przez ten pierwszy sparring, który był na tym kanale EBEB, on stwierdził, że tą walkę wygrał, nie? I federacja po prostu Prime podłapała temat i zorganizowała nam jakby rewanż, no i ja już na tym rewanżu po prostu postawiłem kropkę na D. No fakt, że to było dziecko, to był dzieciak, ale każdy się tak śmieje, że dzieciak, ale słuchajcie, no jak ja bym przegrał taką walkę, to raczej nie miałbym co szukać we freak fightach, no bo nie oszukujmy się, ja już mam trochę przetrenowane i naprawdę wstyd byłoby mi przegrać z kimś takim, nie? Czyli po prostu zostajesz na płaszczyźnie freak fightera i bardziej w tą stronę. Nie starasz się to właśnie podbijać tej bariery i zostajesz we freakach, tak? No Prime dostarcza nam właśnie takie mocno freakowe emocje i zestawienia, także wydaje mi się, że to też jest odpowiednia federacja dla ciebie, jeśli chodzi o to. A też widziałem te walki, tak, zgadzam się z tobą i w ogóle, no ale dobra, no to co, wiesz, jak ktoś się pisze na walkę, nie, i jest pewny siebie, no bo nie oszukujmy się, ale Bad Boy Junior namieszał troszeczkę, jeśli chodzi o gadanie, nie, no i wtedy trzeba to, wiesz, też się później pokazać już, z drugiej strony, a teraz jak się nagadałeś, to wiesz, to teraz jeszcze dobrze udowodnij, a wiesz, a no i co? I dobrze, że go kurde nie skaleczył chłopaka, tak? No, szybciutko do ziemi został sprowadzony, nie? A powiedz mi, kontuzja? Tam było takie zdarzenie, że on mi się gdzieś tam głowę mi nastawił i go nie trafiłem czysto bo celowałem czysto na nos, natomiast gdzieś mi czoło wystawił i trafiłem go w czoło. No czoło jest twarde u każdego, więc pękła może nie, ale po samej wizycie u lekarza nic tam nie stwierdzili, natomiast na drugi dzień później ręka spuchła, nie? Więc być może gdzieś tam naruszona, coś tam pewnie jest, także, ale na razie wiesz, no 3 tygodnie ręką ruszam spokojnie, jest wszystko ok, ale jeszcze nie trenuję tak na 100%, nie chcę tej ręki za bardzo nadwyrężać, natomiast no tak zrobię jakieś tam treningi, żeby utrzymać się w jakiejś tam formie, natomiast no jeszcze uważam na tą rękę, także zobaczymy, jak będzie następna walka, to będę musiał po prostu uważać na tą rękę, żeby ją bardziej nie nadwyrężyć, nie? No to super. A powiedz co dalej? Czy federacja ma dla ciebie już nowe zestawienie? Kiedy walka kolejna? No wiesz, no to jest na pewno pytanie, na które nie powiem jeszcze na 100%, bo jak to w tym świecie freakowym jest, różnie mnie tam ludzie zestawiają z różnymi zawodnikami, natomiast no znowu się Fame o mnie upomniał, nie? Znowu wiesz, temat Fame'u. Ja oczywiście mam kontrakt na więcej walk w Prime, natomiast po wtorek był ten podcast chyba, tak? Na Freak Fighter Show. I tam Boxel mówił, że chcieliby mnie wziąć na walkę z tym spoconym barkiem, nie? Byśmy mieli razem zawalczyć, natomiast na tym cage'u, bo to miał być taki super fight przed tą galą Fame 30. Zostałem tam zaproszony po prostu na taki 5-minutowy sparring z tym spoconym barkiem, sportowy brat, nie? Mówimy o tym sportowym bracie, bo ja to tak go nazywam, się śmiewczo, spocony bark, no bo cały czas mi te barki wypadają.
I słuchaj, no byliśmy tam na tym cage'u i na tym samym cage'u sobie on tam próbował gdzieś mnie uderzyć. Ja po prostu się zasłoniłem, no i mu bark wypadł, nie? I wtedy dobrze, że do tej walki nie doszło, bo no praktycznie teraz mogłoby do tej walki nie dojść, nie? A nie ma co się oszukiwać, no, że jest zainteresowany na tą walkę. Widzę, że bardzo duże jest zainteresowanie wszędzie, gdzie dodaję jakieś posty czy jakieś filmiki, no to jest zainteresowaniem. Tak jak mówię, ostatnio Boxdel nawet na tym podcaście Freak Fighter Show też mówił, że oni chcą tą walkę zorganizować, także tylko kwestia jest tego, bo ja mówię, no ja teraz jestem znowu w Prime, nie? Upomniał się Fame, bo on jest w federacji Fame. I po prostu federacje będą się musiały dogadać znowu, żeby mnie ewentualnie znowu wypożyczyć teraz do Fame'u, żeby zrobić tą walkę, natomiast ja szczerze powiedziawszy chciałbym to zrobić w Prime. No bo wiesz, ja uważam, że dlaczego nie miałoby to się odbyć w Prime, nie? No przecież równie dobrze Fame mógłby podrzucić go do Prime'u i zrobić to w Prime, nie? Uważam, że Prime naprawdę jest bardzo dobrą federacją, pnie się do góry, niektóre moim zdaniem gale były lepsze, natomiast ta ostatnia gala też moim zdaniem była lepsza niż teraz to, co zrobiło Fame, bo ja uważam, że te walki nie były dobre teraz, które się odbyły w tym turnieju. Dużo było takich walk nudnych, bo to były formuły bokserskie, wiesz, a w turnieju jest tak, że każdy liczy na to, żeby przepchnąć się do następnej rundy, więc było uciekanie, było markowanie, były takie, wiesz, zagrywki typowo sportowe. Tego ludzie nie lubią we freak fightach, tak? I też ludzie o tym mówili na głos. Natomiast ta gala Prime'u, co się odbyła, no to tak, połamane szczęki, połamane ręce, połamane nogi, więc wiesz, ta gala oddała w 100%, nie? W 100%, nie? Każdy się tam bił i pomimo tego, że nawet ja walczyłem z tym małolatem, z tym dzieckiem, to on mi po całym ringu uciekał, ale w każdej rundzie były po 2 knockdowny. Brakowało jednego knockdownu i on by był wyeliminowany z walki. Nie? Natomiast jak ja go chciałem za tym trzecim razem znokdownować, on po prostu uciekał jak królik, wiesz, i dlatego no wiesz, no ja nie będę gonił kogoś po klatce, nie? To jest walka, a nie polowanie na króliki, nie? No, to się zgadza, tak, doskonale. Ja oglądałem tą walkę, także wiem, o czym mówisz. No dobra, no nie wiadomo, jak tam będzie z tą karierą tego właśnie młodego chłopaka, ale na pewno musi przepracować swoje, nie? Wiesz co, ja nie mam czasu się zastanawiać nad kimś innym, natomiast on tam próbował jeszcze jakiś po walce. Mi się to nie spodobało, że tam próbował jakiś werdykt, sam se napisał werdykt, sam se na niego odpowiedział. Próbował w ten sposób jeszcze zmanipulować swoją widownię, bo ta widownia, która jest powiedzmy moja, czy tam Prime'u, czy inna, to oni raczej wiedzieli, że on to po prostu zmanipulował i próbował tak się jeszcze jakoś wybielić, ale to mu nic nie dało i raczej dostał jeszcze większym hejtem. No ale co zrobić, no? Bo słuchajcie, bo to jest tak, że każdy wyzywa w tym internecie, nie? Każdy wyzywa i że tam no, oglądają się tych walk, że ja się gdzieś tam kładę, czy coś takiego, a później jak przychodzi do samej walki i trzeba się pokazać z dobrej strony, coś zaprezentować sobą, to nagle oni wszyscy robią galoty, nie? Nagle zaczyna się sraczka, wiesz, jak mnie widzą. Najgorsze jest to, że on na tych konferencjach się nic w ogóle nie odzywał, chyba, nie? Na tych programach się nie odzywał. Tu zawiódł ludzi, gdzie on był wyszczekany w internecie, jak to mówił słynny cesarz, kozak w necie, pizda w świecie. No i tu się okazało, że Mareczek, no niestety okazał się, że jest tak zwaną pizdą, bo no nic nie pokazał. Ani nie pokazał nic na konferencjach, gdzie trzeba było wtedy pokazać największe swoje show, bo wiadomo, że friki się rządzą show, a nie samymi walkami. A on nie pokazał się ani dobrze na konferencjach, ani nie pokazał się dobrze na walce. Praktycznie nic nie pokazał moim zdaniem. No i tyle mogę go spuentować. Wracając do Prime, kiedy jest kolejna gala? Już wiadomo oficjalnie, czy jeszcze nie można tu gadać? Nie jest, bodajże już jest chyba podana gala z tego, co gdzieś tam widziałem. To jest chyba, nie wiem, 12 albo 14 czerwiec, ale nie wiem dokładnie, bo no teraz czekaj, no jakoś tak. Wiem, że w czerwcu ma się odbyć, także
no już praktycznie za miesiąc, także na pewno będzie się dużo działo, nie? Okej, czyli, no tak, zgadza się, to gdzieś będzie w drugiej połowie czerwca, nie? Gala. Jakoś tak. No i właśnie dlatego, bo pamiętam, że wspominałeś mi, jak już ci wysyłałem te zaproszenia, jeśli chodzi o Purple Gates of Heaven i powiedziałeś, że nie będziesz, bo będziesz walczył. Wtedy jeszcze nie było oficjalnie podane, że będą walki. A ty w ogóle będziesz walczył? Powiem ci szczerze, że no jestem przymierzany do tych gal, natomiast jeszcze nie mam żadnej informacji na temat mojego oponenta, więc nie mogę też tak 100% powiedzieć i też nie mogę ci zlikować, bo nie wiem tego na 100%, tak? Natomiast no coś tam było rozmawiane, ale być może być tak, że na przykład nie wiem, bo teraz jest głośny ten temat z tym spoconym barkiem. Nie wiadomo, czy nie będę na przykład później walczył na fejmie. No ciężko mi powiedzieć, natomiast ja jestem cały czas przygotowany i jak tylko trzeba, no to wchodzę i robię robotę, nie? Rozumiem, spoko. Okej, to teraz wrócimy do fejmu jeszcze na chwilę. Ostatnia gala się odbyła teraz, ile to? Tydzień temu chyba, nie? Jakoś tak. Która według ciebie była najlepszą walką? Tak, oczywiście oglądałem, bo miałem tam w fejmie, jakby nie było, no mam tam, może nie aż tylu, ale jest tam kilku dla mnie oponentów. Oglądałem przede wszystkim, byłem ciekawy walk tego właśnie sportowego brata, spocony bark, jak się zaprezentuje, no bo on gdzieś tam w tej pierwszej walce, gdzieś tam na The War, to też gdzieś mu tam bark wypadł. Później no ta akcja ze mną też mu bark wypadł. No i teraz miał okazję pokazać się w tej walce 2 na 2 i byłem ciekawy, co potrafi on, nie? No bo wiesz, jeżeli jest przymierzany do mnie, to chcę zobaczyć, jak on zawalczy, co on potrafi, nie? Natomiast to, co widziałem, to nic nie potrafi, pomimo tego, że dużo się nagada, dużo tam gada, że on, wiesz, dużo gdzieś tam trenował, gdzieś tam na siłowniach czy coś, jakieś sparingi miał przed tym. Sama ta jego gadka, że czołg może mu nawet przejechać po barku czy coś tam. Natomiast no nic nie pokazał, widzieliśmy wszyscy, co zrobił, tak? Wypierniczył się przy pierwszym kopnięciu, już mu jeden bark poszedł. Później chciał zrobić backfista, drugi bark mu poszedł. Więc no o czym my tu mamy mówić? No to nie jest zawodnik, który coś sobą reprezentuje, bo on nie kontroluje po prostu ruchów nawet. On nie wie, jak nawet w tym całym amoku, jaki tam panuje w klatce, w tym całym stresie, który tam panuje, on po prostu nie umie tam nic zrobić. A największą zaletą zawodników jest to, żeby się pokazać dobrze w ringu, a to trzeba potrafić, nie na sparingach, nie na tarczach, a właśnie tam, gdzie są kamery, gdzie jest publiczność, gdzie jest widownia, ludzie oglądają. On wtedy po prostu nic nie pokazuje. Więc ja powiedziałem, ja za taką walką jestem, chociaż on ma troszkę może lepsze warunki ode mnie, bo troszkę jest tam większy, ale to szczerze, ja mu nie daję nawet minuty, bo po pierwsze on się sam skontuzuje i to będzie na 99%, a po drugie, jak dojdzie do jakiegoś zwarcia, to tam będzie smaszyt, tyle w temacie. No to dobra, no to wiadomo, no to czekamy na walkę. Wiadomo, że coś się szykuje, fajnie. Będziemy oglądać. Jak nie w tej gali, to następnej, nie? Ale no fajnie. No to kurde, to już niedużo zostało, jeśli chodzi o Prime. Co ja chciałem cię zapytać? Chciałem cię z innej beczki trochę zapytać. Bo wiesz, chodzi też o to, że te gale są co miesiąc, nie? Te gale są co miesiąc i tych gal jest dużo tych gal. Jest taki trochę przesyt tymi galami. I wiesz, co chwilę, jak nie kończy się Fame, zaczyna się Prime. Pomiędzy tym jest jakaś Gromda jeszcze, jest jakieś KSW jeszcze. Cały czas te gale, wiesz, lecą takim jakby ciągiem, nie? Więc kurde, nie wiem, czy nie lepiej by było troszeczkę dać tym ludziom czasu, żeby troszeczkę zatęsknili za tymi galami, żeby to nie było tak miesiąc za miesiącem, bo to się może w końcu, kurde, znudzić, nie? A wiadomo, nie chcemy tego, nie? No, to się zgadza. Ja nawet szczerze mogę powiedzieć, że jak ja zawsze oglądałem wszystkie gale, to ja ostatnio chyba z 2 gale ominęłem, nie? Co zawsze oglądam, zawsze, wszystkie. Nawet chyba jednej i drugiej, nie? Że jakiś taki czas miałem, że wiem, że gala leciała, tylko że ja byłem w pracy, ale ja nawet jak w pracy jestem, to zawsze sobie wykupowałem i sobie obejrzałem, ile w ciężarówce, wiesz, ile co jechałem, to sobie leciało, a w domu na drugi dzień po prostu kończyłem, nie? Wiesz, bo jeszcze miałem te pay-per-view wykupione. No a teraz w tym roku właśnie ominęły mnie 2 gale, także
To już nawet świadczy o tym, że Jest przesyt. że jest przesyt tego wszystkiego, nie? Dobra, Darek, a ja chciałem tak troszeczkę z innej beczki cię zapytać, nie? Bo rok czasu się widzieliśmy ostatnio, właśnie byłeś tutaj na podcaście i wróciłeś do Polski. I powiedz mi, jak tam w Polsce się żyje? Po tym roku czasu, jak możesz stwierdzić, jak to sytuacja, jak się ułożyłeś i czy jest fajnie i w ogóle powiedz mi coś na ten temat. Oczywiście w Polsce bardzo fajnie się odnalazłem. Tak jak mówiłem, no, wybudowałem już dom, teraz praktycznie postępy cały czas idą do przodu, wykańczamy ten dom. Oczywiście mieszkamy już w tym domu, także powolutku, meblujemy się powoli. No jest jeszcze dużo jeszcze mam na głowie, dużo jeszcze trzeba w ten dom włożyć pieniążków, natomiast wszystko fajnie się układa. Tak jak mówię, no jest praca, jest zainteresowanie cały czas, więc o to się nie muszę martwić. I co? No bardzo dobrze się żyje w Polsce. Szczerze, to lepiej mi się żyje w Polsce niż w Anglii, nie? No w Anglii jakby nie było, to no tutaj ludzie nie mają łatwo, nie? Wiadomo, już nie mówię o tych wszystkich pracach, jakie tu są, ale ogólnie tak jak tu się zmieniło w Anglii, tak jak widzę teraz, jak przyjeżdżam co jakiś czas, no to nie za ciekawy jest moim zdaniem, nie? No każdy wiemy dlaczego i po prostu nawet nie ma tego tematu, co tu poruszać, ale no mi się osobiście lepiej żyje w Polsce. Przede wszystkim, wiesz, jeśli chodzi o nasze miasta, są czyściejsze. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, czuję się bezpieczny, pomimo tego, że wiesz, ja też nie jestem jakiś taki, nie jestem no-name'em, że tak powiem, tak, ludzie mnie znają, to też czuję się bezpiecznie. Ludzie, wiadomo, są inni w internecie, inni są na żywo, nie? I naprawdę ludzie podchodzą, wiesz, tam przybijają piony, zdjęcia sobie robią. Ja oczywiście czuję się lepiej w Polsce na ten moment, przynajmniej na ten moment, nie? Dobrze mi się żyje w Polsce, nie narzekam i tak szczerze to nie wiem, co by się musiało stać, żebym tutaj musiał z powrotem zjeżdżać. A wiesz, wszystko się w życiu zdarza, tak? Kiedyś może być różnie, tu się może nagle poprawić, polepszyć i znowu wielu Polaków będzie chciało tu przyjechać za chlebem, nie? Bo nie oszukujmy się, no Anglia też dużo nam dała. Nie ma to też coś tak za bardzo negować tej Anglii, bo wiesz, no ja dużo zawdzięczam samej Anglii. Też dużo tutaj przeżyłem, też dużo tutaj zobaczyłem. Jakby nie była, każda praca pozwoliła mi na to, żeby cokolwiek zobaczyć, pojeździć po świecie, zobaczyć, wiesz, poznać inne kultury i tak dalej. Więc ja też nie będę tą Anglię tak negował. Natomiast, tak jak mówię, no na ten moment czuję się lepiej w Polsce, żyję w Polsce i oby tak dalej było, nie? No i żeby zdrowie było, to jest najważniejsze, nie? Spoko, fajnie. Brzmi to bardzo, bardzo zachęcająco, jeśli chodzi właśnie o powrót do Polski, ale no to super, fajnie, to cieszę się, że się ułożyło ci i że ci się podoba, bo wiesz, wiele ludzi też wraca do Polski i zaraz kombinują już, żeby z powrotem tutaj przyjechać, nie? Trochę posiedzą, ale to też zależy od szczęścia, wiadomo, jak tam komu wyjdzie i się ułoży. I jak to będzie wyglądało dalej. Każdy ma inną sytuację, wiesz, jeden po prostu po przyjeździe do Polski nie może się w tym wszystkim odnaleźć, tak, bo to jakby nie było, no Polska jest innym krajem niż Anglia, tam nie ma tak jak tutaj, tu jest, jakby nie było, jakby nie patrząc, trochę łatwiejsze życie pod wieloma względami, nie? Na głupie pójście gdzieś do biura albo coś, to wszystko to wygląda prostsze. No w Polsce jest jak jest, także tam się dużo nie zmieniło pod tym względem, natomiast no wiesz, też nie można, tak jak mówię, każdy przypadek jest inny, tak? I trzeba by to było rozdzielać, żeby to, wiesz, żeby się dowiedzieć dokładnie, kto jakie ma życie, ale to też nie będziemy tak za bardzo głęboko wchodzić w czyjeś życie, bo każdy ma swoje problemy, swoje jakieś tam sytuacje życiowe i tak dalej, nie? Ale wiadomo, chleb, jak ja to mówię po śląsku, chleb o suchej skórce jest wszędzie, nie? Spoko. No dobra, no to ten temat możemy zamknąć i przejdziemy do kolejnego, a mianowicie Purple Gates of Heaven Olympic, czyli jest to impreza organizowana przeze mnie i jest kierowana do moich gości. Każdy gość, który uczestniczył w podcaście, a było już ich 13 albo 14, to automatycznie, jak ja to mówię, otworzyły się bramy do tego eventu. No i z tej okazji zapraszam wszystkich gości, tak jak już dostałeś zaproszenie, na olimpiadę, gdzie wszyscy zawodnicy będą uczestniczyć między sobą w różnych kategoriach sportowych, między innymi wyścigi na kajakach, minigolf, quiz, jeśli chodzi o podcast i Wielką Brytanię,
i jeszcze jakieś tam inne fajne rywalizacje, o których już nie będę mówił. Wpadajcie 20-21 czerwca na YouTube, na kanał Purple Gates of Heaven i Purpurowy Podcast. Tam będziemy nagrywać transmisję na żywo. Będziemy mieli i trenera, będą i puchary, i medale, i będzie fajnie, będzie się działo. Darek już mówił, że raczej nie będzie, ponieważ może tu będą walki, może promocja, ale ja dalej mam nadzieję, że może uda Ci się i tak jak powiedziałem, jesteś honorowym gościem i nawet jakbyś nie mógł uczestniczyć w tych kategoriach, to zapraszam jako gościa honorowego i żeby tam po prostu posiedzieć, porozmawiać, a będą też wywiady, także pamiętajcie, 20-21 czerwiec wbijamy na YouTube i robimy szum na kanale Purple Gates of Heaven. Będziecie mogli wtedy zobaczyć, jak moi goście z moich podcastów rywalizują między sobą, między innymi w wyścigu kajakami. Nie, ale wiesz, wyścig kajakami, to jest fajne, bo zobacz, teraz tak, już ja nie wiem, kto będzie, ale na przykład Fala Hejtu Adam uczestniczył w podcaście. Darolew tutaj obok mnie też gościem był podcastu. Mamy chłopaka z Bournemouth, który jest właścicielem pizzerii włoskiej, kręci pizzę mało lat. On też był gościem. Mamy odkrywca Goblin, ostatni mój gość, pozdrawiam też was wszystkich chłopaki. Gościu, który buduje kampery na co dzień i szuka skarbów tymi detektorem metali. Bardzo ciekawa persona. I też, wiesz, i teraz tych wszystkich ludzi zgromadzisz. I też mamy raperów. Heron, pozdrawiam, Heron już ogłosił swoją gotowość, także Heron będzie na miejscu. I teraz fajne, bo zobacz, youtuber, freak fighter, raper, wiesz, właściciel restauracji, wszyscy, wiesz, w jednym miejscu i w ogóle rywalizują ze sobą w kompletnie innej dziedzinie niż oni to przewidują, czyli na przykład wszyscy się ganiają kajakami, nie? Albo minigolf, wiesz, i tych wszystkich ludzi zgromadzić, no piękna sprawa. Ja to robię dla was, no i robię to też dlatego, że chcę, żeby ten mój podcast wszedł trochę na inny level niż inne podcasty. Będziemy organizować co roku te eventy dla was, ale co roku będą większe eventy i na następny rok już planujemy festiwal duży, gdzie prawdopodobnie zorganizujemy galę wrestlingową tam na miejscu. Wtedy może ja się pojawię. Mam nadzieję, że się pojawisz i ty, ale to już jeśli chodzi o 2027, no to więcej powiemy na ten temat na tym evencie, bo będziemy mieli też gościa specjalnego, który pod koniec eventu zrobi nam stand-up. Także zapraszamy, promocja rusza już niedługo i podczas promocji dowiecie się więcej na ten temat. No i co, Darek? Kończymy? Słuchajcie, na zakończenie, no oglądajcie tu, chłopak zaczynał praktycznie ze mną, tam miał chyba 100 subskrypcji, teraz ostatnio oglądałem, ma ponad 2000, więc widzę, że cały czas się rozwija, idzie do przodu, nie zatrzymuje się, więc dajcie mu dużo wsparcia, słuchajcie, subskrybujcie, kto jeszcze nie zasubskrybował, przecież to nic nie kosztuje, słuchajcie, to jest za darmo, tak? Także dajcie chłopakowi subskrypcję, jakiś komentarz. No i co, no ja i mówię, jak tylko będę mógł, będę częściej pojawiał się w Anglii, no to zawsze zrobimy jakiś wywiad albo jakiś podcast, więc także też będziecie mogli mnie zobaczyć na tym kanale, także co, no oglądajcie i tyle, słuchajcie. Dziękuję Ci bardzo, Darek, za te słowa. Ja też Wam dziękuję za oglądanie. Bardzo ważne są komentarze, lajki, bo wtedy podbijacie algorytm, no i rozmowa. Pytajcie się, kogo powinienem zaprosić, kogo byście chcieli zobaczyć, a wtedy polikujemy, puścimy dalej, dotrzemy do tej osoby i kolejno zobaczymy się w studiu. Mieliśmy zrobić dzisiaj podcast w studiu, nie udało się, ja tutaj na szybko przyjechałem, dlatego taki krótszy podcast dzisiaj zrobiliśmy, ale mam nadzieję, Darek, że jak będziesz następnym razem, to już się spotkamy u mnie w studiu i wtedy ja już tam przygotuję się konkretnie i będziemy tam rozmawiać sobie i przechodzić tymi etapami moimi takimi, które miałem dla Ciebie przygotowane na dzisiaj. Niestety wyszło jak wyszło, ale i tak bardzo fajnie, że się spotkaliśmy, że chociaż też chwileczkę żeśmy razem spędzili czasu. Mam nadzieję, że zobaczycie na ringu w oktagonie już niedługo i co, idziemy po kolejne wygrane, nie? No, oczywiście, że tak. Nie ma co się oszukiwać, że ja w moim wieku to już tak, wiesz, nie będę jakiś pokazywał się z takich jakichś, nie wiem, skilli jak Michael Venom Page albo ktoś taki.
Wiadomo, robimy to dla ludzi, to jest show, zabawa i też chcę, żeby to odbierali bardziej ludzie jako śmieszne rzeczy, jako zabawę, jako tak zwany show must go on. No a ta walka to jest już taka wisienka na torcie i no wiadomo, no ja się tam zawsze przygotowuję do tych pojedynków, choć ostatnio się nie przygotowywałem, no bo też wybaczcie, to było dziecko, 18 lat, no to moje skille i tak były dużo większe od niego, też waga, wszystko było. Także no ja się za bardzo nie przygotowywałem, chociaż robiłem tam jakieś treningi, nie ma co się oszukiwać, ale to nie były takie treningi gdzieś tam w klubie, nie robiłem tak, nie brałem trenera i tak dalej, po prostu stwierdziłem, że moim samym experience po prostu wygram i też tak się stało, więc tu się akurat nie pomyliłem, natomiast jeżeli będzie jakiś mocniejszy zawodnik, który będzie reprezentował jakieś lepsze skille, no to wtedy idę normalnie na salę, robię treningi i pokazuje się z tej lepszej strony jeszcze, nie? Chociaż i tak uważam, że ta walka była fajna i przynajmniej ludzie pierwszy raz mnie zobaczyli, może w sumie nie pierwszy raz, może już drugi raz w takiej walce 3-rundowej, gdzie pokazałem też jakiś tam boks, jakieś umiejętności, no a jak przeciwnik leżał tyle razy na ziemi, no to też wiadomo, że no coś potrafię, no tak jak mówię, dużo jest ludzi, którzy wyzywa w internecie i tak dalej, a później na żywo to inaczej wygląda, nie? Także, no co, no ja wam dziękuję, mam nadzieję, że będziecie oglądać. Ja jakieś tam zawsze jakieś linki, czy tam pay-per-view, czy coś zawsze wrzucę. Także zapraszam do mnie na kanał, też Darolew, zapraszam na Instagrama Darolew, na Xa, na Facebooka, na TikToka, także co, oglądajcie, śledźcie i na pewno będzie się działo, lew jest groźny i tyle. Dokładnie. No, tak jak Darek powiedział, Darolew, Instagram, Facebook, YouTube. Obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, budujmy społeczność, tak samo i u Darka, jak i u mnie. A ja dodatkowo chciałbym tylko jeszcze pozdrowić Federację Fame MMA, Federację Prime MMA, pracodawców Darka, no i co, pozdrawiam was, Arek Tancula i cała reszta i mam nadzieję, że będziecie dbać o Darka jak najlepiej i co? I życzę wam sukcesów, wszystkim zdrówka i trzymajcie się, cześć. Wszystkiego dobrego.